Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj omówimy sobie pamiętniki Dewelopera 2, ale bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. No dobra, pamiętniki. Wszyscy wyczekiwali nowych informacji, czegoś wow, czegoś szokującego, tak jak spisy z Field Guide z mozazaurem czy T-Rexem. A tu, dupa! Niby coś tam mówili, ale w zasadzie to tak jakby nie powiedzieli nic, czego wam już wcześniej nie przedstawiałem. No ale dobra, to tak w ramach przypomnienia, pokrótce przedstawili nam kampanię, ale no co powiedzieli. Odchodzimy od archipelagu 5 śmierci i przenosimy się do Stanów, gdzie dinozaury żyją na wolności. Przypomnieli nam, że akcja dzieje się po wydarzeniach w Upadłym Królestwie, tak jakbyśmy tych wszystkich rzeczy nie wiedzieli od pierwszego tygodnia od ogłoszenia drugiej części. Pewną nowością w ostatnich pamiętnikach jest potwierdzenie informacji, że będziemy należeć do organizacji Department of Fish and Wildlife, w tłumaczeniu na polskie Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody, w której będziemy zajmować się wyłapywaniem dinozaurów na wolności, żeby zadbać o bezpieczeństwo dinozaurów, jak i ludzi. Potwierdzona została informacja, o której zapewne część z was doskonale wie, ale ja jej nie poruszałem, bo chciałem trzymać się z dala od gameplayów, ale w dwójce ponownie towarzyszyć będą nam postacie z pierwszej części, czyli Owen, Claire, Dr. Dua, Isaac, Lambert i Cabot. Przypomnienie o warunkach pogodowych, które mają być podobno dużym wyzwaniem. Oczywiście mowa tutaj o burzach śnieżnych i burzach piaskowych. I w sumie to by było na tyle w kwestii kampanii. Chociaż nie, zaraz, jest jeszcze coś. W drugiej części w kampanii nie będziemy tworzyć parku rozrywki. Będziemy tworzyć bardziej rezerwat, w którym będziemy musieli zatroszczyć się o dobro naszych dinozaurów. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja i to w głównej mierze właśnie na opiece nad dinozaurami będziemy się bardziej skupiali, a nie na robieniu sobie z nich atrakcji. W sumie tłumaczy to, dlaczego mamy tak podzielonych gości na aż tyle różnych grup. Chociaż czy grupa Luksus tak pasuje do dobrobytu naszych dinozaurów? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kilka informacji o trybie chaosu, ale tutaj tak samo jak w przypadku kampanii nie ma zbyt wielu nowinek. Jak już mówiłem kilka materiałów temu, będzie to seria What If i w dalszym ciągu nie mogę się doczekać tego trybu. Głównie trzymali się tutaj Parku Jurajskiego 2 Zaginiony Świat, bo to San Diego było ciągle na ustach, ale przynajmniej dzięki temu wiemy, że era Jurassic Park będzie również w dwójce. Chociaż może to i lepiej, że nie zdradzają zbyt wielu szczegółów odnośnie tego trybu. Oni nie wyłożą od razu wszystkich kart, a my będziemy mieli niespodziankę i efekt wow zostanie z nami. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie to efekt wow, bo jednak, jak widać w pamiętnikach, są tym mocno podekscytowani i jednak poświęcili temu bardzo dużo uwagi. No i oczywiście jest to coś, czego w jedynce nie było, więc muszą się postarać dwukrotnie. No dobra. Jest pewna nowość. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz Indominus, a ja przypnę ci serduszko. I to właśnie Indominus jest tą nowością. No, prawie. Hybrydy oficjalnie potwierdzone, bo będziemy mogli dzięki trybowi teorii chaosu odegrać pewne wydarzenia z Jurassic World. Tak więc, jeśli jesteście fanami hybryd, to będziecie mogli znów mieć tego zabójcę w swoim parku w trybie piaskownicy. No mnie to osobiście on do szczęścia nie był potrzebny, no ale skoro jest, to okej, no niech będzie. Na przebitkach widać jeszcze nowy wodny gatunek. Mozazaur to raczej nie jest. Wiele osób wskazuje na tylozaura. Może macie rację, ale jedno jest pewne. Nie jest to mozazaur. Wystarczy spojrzeć na jego ogon, no tu już jest znaczna różnica. Co sądzicie o tych nowościach? Czas trochę wyluzować, żeby może następnym razem albo za 2 tygodnie wylecieć z czymś grubym. Takie mam przeczucie i mam nadzieję, że mam rację. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.